Ania, chciałbym z Tobą porozmawiać o Pilar 2, czyli koncepcji wdrożenia podatku minimalnego. Dlaczego ona jest również tak ważna od strony księgowej? To prawda, Pilar 2 to jest przede wszystkim temat podatkowy, ale jak spojrzymy sobie na mechanikę kalkulacji obciążeń podatkowych, to od razu zorientujemy się, że tematy księgowe są równie ważne. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby dochód, od którego musimy wystartować w kalkulacji, jest kalkulowany na bazie sprawozdań finansowych. Jest to dochód księgowy, czy wynik księgowy spółki, sporządzany zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przy robieniu sprawozdań skonsolidowanych. Najczęściej w naszym regionie są to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, czyli MSSF, a wiemy, że jednostki bardzo często nie sporządzają sprawozdań jednostkowych właśnie przy zastosowaniu MSSF, tylko stosują na przykład lokalne standardy rachunkowości. W Polsce to na przykład ustawa o rachunkowości. A czy klienci nasi, którzy przygotowują swoje sprawozdania w oparciu o MSSF-y i przygotowują raportowania grupowe, będą mogli je wykorzystać na potrzeby Pilar 2? Co do zasady, pakiet grupowy, który spółka wysyła na przykład do grupy, sporządzony zgodnie z zasadami grupowymi, które są zbliżone do MSSF albo bazują na MSSF, jest świetnym punktem startowym do kalkulacji. Ale na pewno nie możemy założyć, że weźmiemy sobie ten wynik z pakietu grupowego i 1 do 1 go przekopiujemy. Tak raczej nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, grupy kapitałowe najczęściej stosują pewne poziomy istotności, materialności. W związku z tym jednostki nie muszą wszystkiego zaraportować, nie wszystkie transakcje, nie muszą wszystkiego wyceniać, nie muszą wszystkiego zaprezentować, ponieważ z pewnej perspektywy grupowej te transakcje czy pozycje mogą być nieistotne. A dla Pilar 2 nie możemy jakby wykluczyć ich. To jest na przykład jeden powód. Drugi, to są transakcje wewnątrzgrupowe. Dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania wszystkie te transakcje ulegają wyłączeniu, nawet ich nie prezentujemy w sprawozdaniu. W związku z tym w pakiecie grupowym takie transakcje mogą być prezentowane w sposób uproszczony, gdzieś na boku, albo w ogóle nie być prezentowane, bo nie są potrzebne. No znów, dla potrzeb Pilar 2 takiego uproszczenia nie możemy zrobić. Więc pakiet tak, wynik pakietowy jak najbardziej, jako punkt startowy, który należy dalej przeanalizować. To bardzo ciekawe. A czy mogłabyś jeszcze podać trochę więcej przykładów w tym zakresie? Przykładów jest mnóstwo. Natomiast wyobraź sobie taką sytuację, spółka w Polsce, część dużej grupy kapitałowej, spółka produkuje półfabrykaty. Dla innych jednostek w grupie kapitałowej sprzedaje je wszystkie na zewnątrz. I normalnie w takim sprawozdaniu jednostkowym polskim spółka prezentowałaby swój majątek w postaci aktywów trwałych, zapasów, materiałów, półproduktów. Natomiast jak spojrzymy sobie na międzynarodowe standardy, to okazuje się, że w tego typu przypadki, jeśli je przeanalizować szczegółowo pod kątem chociażby MSSF 16 leasing, może się okazać, że te transakcje pomiędzy jednostką w Polsce a jednostkami z grupy mogą mieć wbudowany leasing i wówczas wycena tych transakcji, ich prezentacja jest kompletnie inna niż to, co prezentuje spółka w swoim jednostkowym polskim sprawozdaniu. Dlatego trzeba być bardzo wyczulonym na tego typu sytuacje. Drugi przykład to na przykład w pakietach grupowych często księgują jednostki pozycje, które są alokowane dla tej jednostki, a kalkulowane na poziomie grupowym. Mamy pewne takie grupowe tematy jak programy motywacyjne dla menadżerów albo utrata wartości. Ze względu na efektywność tego typu kalkulacji bardzo często pozycje są kalkulowane na poziomie grupowym, następnie są rozdzielane i alokowane do spółek i wówczas spółka otrzymuje pewne tam pozycje do zaksięgowania u siebie w pakiecie jednostkowym. No i nie do końca są to poprawne dane, gdybyśmy mieli stwierdzić, że ten pakiet ma być zgodny z MSSF, więc jakby tego typu przypadki też bardzo często widujemy. Rozumiem. A jeżeli chodzi o same kwestie dotyczące podatków, czy tutaj też pojawiają się jakieś różnice? Mówiłam troszkę o systemie rachunkowości i standardach rachunkowości, natomiast do Pilar 2 potrzebujemy również policzyć podatek odroczony. I też jakby podatek odroczony, czyli aktywo i zobowiązanie, zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez grupę, czyli MSSF. Wszystko byłoby proste, gdyby nie to, że Pilar 2 zawiera w sobie również pewne wyłączenia i wyjątki, które należy zastosować dla kalkulacji właśnie podatku odroczonego. Co to może być?
Załóżmy, że mamy aktywo z tytułu podatku odroczonego w normalnych warunkach, gdybyśmy sporządzali jednostkowe sprawozdanie MSSF, testowalibyśmy takie aktywo na odzyskiwalność i mogłoby ona ulegać na przykład utracie wartości, mogłoby podlegać odpisom. Dla Pilar 2 w ogóle nie musimy się przejmować odzyskiwalnością i nie występuje koncept odpisów aktualizujących. Należy po prostu jakby to brutto, całe to aktywo zaprezentować w kalkulacji. I takich różnic, takich wyjątków jest oczywiście mnóstwo. Ja tu podałam tylko jeden przykład. Czyli naszych klientów czeka szereg wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć w całkiem nieodległej przyszłości. A co powinny w szczególności zrobić polskie grupy, które będą podlegały pod Pilar 2? Temat jest dosyć skomplikowany, to już wydaje mi się, że wyjaśniłam. O czym powinny pomyśleć grupy kapitałowe? Po pierwsze, jest to proces, który należy zaplanować z dosyć sporym wyprzedzeniem, ponieważ temat obejmuje wszystkie spółki. Musimy zaplanować sobie odpowiednie analizy danych, zbieranie danych, kalkulacje. Następnie trzeba te podatki czy też opłaty odpowiednio zaksięgować, zapłacić i ujawnić. A w związku z tym, że temat Pilar 2 to nie jest jednorazowe ćwiczenie, które będziemy sobie po prostu raz robić, tylko jest to coś, co będzie się powtarzało co roku, musimy odpowiednio do tego dopasować procesy i systemy. Więc tak, temat jest dosyć skomplikowany i należałoby się nim zająć jak najszybciej. Aniu, dziękuję bardzo. Myślę, że uświadomiłaś mi, jak i też pewnie innym, że Pilar 2 wiąże się z licznymi wyzwaniami od strony księgowej. Pilar 2 faktycznie jest bardzo trudnym tematem księgowym. Mam nadzieję, że wybrzmiało to z tej rozmowy z nami. Byłam w stanie podzielić się z Tobą dużą ilością przykładów, gdzie te trudności mogą wystąpić. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wizyty na stronie PWC dedykowanej tematowi Pilar 2. Tam zapoznacie się z większą ilością szczegółów na temat podatkowy i księgowy i jest tam możliwość również kontaktu z nami.